Właśnie rozpoczynamy nowy dzień. Jesteśmy na chwilę obecną w Krabi. Dawno nie robiliśmy żadnego update'u. Strój Magdy się suszy. Coś może już to zwiastować. Mamy godzinę 7:40. Za 20 minut musimy wyjechać. Pokażę wam tylko szybko, jak mieszkamy. Mieszkamy w takim domku, jak widzicie za mną. Ogólnie to wszędzie są takie same domki. Tutaj też mamy nasz skuter Yamaha Aerox 155. Mieliśmy dużo perturbacji, ale Magda finalnie zaczęła robić kurs OWD na nurka. Wczoraj miała pierwszy raz basen. Dzisiaj razem mamy nurkowanie. W sensie ja mam nurkowanie przypominające i później już 2 nurkowania, a Magda ma dzisiaj kolejny dzień na wodach otwartych, więc być może zanurkujemy razem już za niedługo. Kamery nie bierzemy, ale bierzemy GoPro i sorry, ale muszę się zbierać, bo się nie wyrobimy. Powahaj. Jak tam? Dobrze. Motywacja? Nie. Dam sobie na pewno radę. To nie masz wyjścia. No nie. Zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam to marzenie, żeby zrobić kurs nurka. Ale kiedy Mikołaj zdobył certyfikat OWD, wiedziałam, że to tylko kwestia czasu, aż też sama go zdobędę. Odkąd nauczyłam się pływać, totalnie wkręciłam się w eksplorowanie podwodnego świata i serio. Zobaczcie sami, jak jest tutaj pięknie. Już na samym początku nurkowania spotkaliśmy wiosłogona żmijowatego. To wąż morski, którego jad jest silnie neurotoksyczny, ale spokojnie. Jest mało agresywny, więc nie ma się czego bać. A potem gwóźdź programu. Błazenki, albo jak kto woli, Nemo. Zawsze marzyłam, żeby je zobaczyć na żywo i nie sądziłam, że są tak malutkie. Pierwszy raz w życiu widzieliśmy ławice ryb i to było naprawdę imponujące. Nie wiem, czy wiecie, ale taki sposób poruszania się pomaga im oszczędzać energię. Dzięki temu mogą też skutecznie unikać drapieżników i łatwiej znajdować pożywienie. Kolejną ciekawą rybą, którą spotkaliśmy, to idolek mauretański. Jego kształt i kolory są naprawdę wyjątkowe. A tutaj bliski kuzyn Nemo, czyli błazenek czarnopasiasty. To ryba bardzo terytorialna. Co ciekawe, największy osobnik w grupie to samica, a reszta to samcy. Gdy samica zginie, największy samiec zmienia płeć i przyjmuje jej rolę. Jestem bardzo szczęśliwa, że mam w moim życiu osobę, z którą mogę dzielić pasję. Dzisiejszy dzień był absolutnie cudowny. Niestety, kolejny już nie, bo stało się to. Jak was gdzie chce przejebać, to się nie dajcie. Właśnie testuję jeszcze ambulans w Tajlandii. Jakby tego było mało. Jak na razie jest git. Właśnie znajdujemy się pod policją. Sytuacja wygląda w ten sposób, że zostaliśmy uderzeni przez samochód, skuter, jadąc sobie na mój drugi dzień kursu. Byłam w szpitalu, jest okej, jestem trochę poharowana. Uznali nam współwinę, mimo tego, że to kobieta nas uderzyła. A finalnie mam cały ból pleców, bo ja uderzyłam plecami o ziemię. Mam poharowane tutaj całe biodro, pośladek, ale nie są to jakieś super drastyczne urazy. Boli mnie też tutaj szyja, plecy z tyłu, no ale to wiadomo, jak uderzyłam, to nie mogłam po prostu złapać oddechu. Więc Mikołaj mówi, otwórz klatkę, oddychaj spokojnie, no i się udało. Nasz instruktor zachował się genialnie, ponieważ dojechał do nas, dojechał do szpitala, później przyjechał z nami na policję, też nam trochę tłumaczył, pomagał, więc generalnie super gość. Ktoś zostawił wszystko i przyjechał do nas. I spędził z nami cały dzień. Spędził z nami cały dzień. Tak. Pomógł nam tu wszystko tłumaczyć, bo tu naprawdę nie potrafią. Tak, oni mieli nas w dupie. No oni w ogóle tak. rozmawiali z tą drugą stroną nie, z nami, nie? Ale najśmieszniejsze jest to, że poprosili o tłumaczkę i ona kurde w ogóle nie potrafiła mówić po angielsku. Kumacie to? Miejcie oczy dookoła głowy, bo to naprawdę w ogóle nie była nasza wina. My chcieliśmy skręcić sobie na stację paliw, no i po prostu babka w nas przywaliła, wyszła z auta, przepraszam, co więcej, ona tu była z całą rodziną, była z ojcem, była z bratem czy chłopakiem, była z matką, jakichś jeszcze 2 chłopaków było. Słyszałam, że w Tajlandii raczej się nie wygra żadnej sprawy. U nas o tyle jest dobrze, że Mikołaj w zasadzie ma wbite A1. Nie, właśnie mam wbite tylko AM jako kartę motorową. Aha. I w ogóle jak Magda była pakowana do karetki, Przyjęła karetka. ja musiałem zabiegać o kontakt z tym policjantem i mówił, tak. Czy chcę wiedzieć, co tu się w ogóle stało ode mnie też, nie? Bo ja za chwilę jadę z nią karetką, nie? A on do mnie mówi, ty jesteś kierowcą? Mówię, tak, pokaż prawo jazdy. No to mu pokazałem prawo jazdy, tak na pewniaka, nie międzynarodowe, tylko to zwykłe. W ogóle, na którym jest wbita ta karta. Na którym jest wbita i pokazałem mu, że jest, on sobie zrobił zdjęcie. W ogóle nic nie pytało o międzynarodowe prawko ani nic, więc nie pokazałem, bo tam mam tylko na samochód.
I zacząłem mu mówić, że po prostu jechaliśmy, chcieliśmy skręcić na stację benzynową, więc zatrzymaliśmy się przy linii z kierunkowskazem, zatrzymałem się i chwilę później uderzyło w nas auto i tyle, nie? I co z skuterem, a że to później będzie na policji, że to później żebym jechał, no i pojechałem i tyle. I tak naprawdę resztę pomógł nam nasz instruktor, który po prostu ze szpitala, jak z ubezpieczeniem wszystko pozałatwialiśmy. Oczywiście ubezpieczenie pokryło koszty, dało gwarancję, więc nie musieliśmy nic tam płacić. Przyjechaliśmy na komisariat policji, tu już byliśmy obskoczeni przez tą drugą stronę, że pokazują nam filmiki, że to jest tak, że tak. Te filmiki w ogóle były takie, to były filmiki z jakichś lokali obok, które w ogóle ucinały ten obraz i tu nie było widać praktycznie nic na tym. Później przez tego tłumacza powiedzieliśmy naszą stronę, głównie pomagał nam jednak ten gość. No i później jednak ten główny oficer powiedział, że dogadał się z nami, dobra, że to będzie po prostu współwina. My płacimy 500 batów, oni płacą 500 batów, każdy sobie sam naprawia sprzęt. Znaczy my jesteśmy trochę w dupie, bo samochód do wyjścia nic nie stało, a tu musimy zmienić lusterko i troszkę poogarniać rzeczy. Magda zaczęła się tam mówić do nich, że okej, ale że ona była w szpitalu i że musiała zapłacić tam 10 000 z ubezpieczenia. Więc po prostu ubezpieczalnia tej dziewczyny zapłaci połowę naszej ubezpieczalni, jak gdyby, więc teoretycznie dla nas żadna korzyść, ale powiedzmy, że to było jakieś ustępstwo z ich strony. No nie ustępstwo, bardziej kara, że jednak im tam coś ściągnie coś pieniędzy, z tego ubezpieczenia tak? im ściągnie, no ale tak naprawdę powód, dla którego podali, dla którego jest współwina, to jest taki, że jak ja zatrzymałem się przy linii, to że niby jechał sam z Afryka i ja niby zrobiłem kierownicą tak lekko, stojąc w miejscu, z migaczem ze wszystkim. Właśnie zepsułem uchwyt na telefon, który był dobry. Sprawa wygląda tak, że i tak wyszło chyba nawet dobrze, bo nie wygrywa się tu spraw, a my mimo wszystko mamy jak gdyby remis. Mamy współwinę, ale podejrzewam, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że uznali to prawo jazdy. Gdyby nie było prawa jazdy, to obstawiam, że po prostu od razu byłaby kaplica i w ogóle nasza wina i radźcie sobie sami. Jak już wróciliśmy z policji do naszego hotelu, Magda musiała wsiąść znowu na ten skuter i musiała ze mną wrócić tym skuterem. 20 minut jechaliśmy, po czym ją zostawiłem, pojechałem skołować coś do jedzenia i kupić następujące rzeczy. Uchwyt na telefon, który zepsułem przy was i lusterko. Pokażę wam teraz, jakie są obrażenia w skuterze. O dziwo nic się nie stało. Tutaj już naprostowałem, bo była przykrzywiona. Tu jest farba po prostu się troszkę zjechała. Tutaj jest troszkę przerysowane. To też jest plastik, wszystko było pomalowane i naklejka. Pewnie to i tak było jechane nieraz. Mamy tu małe przerysowanie. I z rzeczy, które jeszcze my zrobiliśmy, to jest to przerysowanie oraz to duże. No i jeszcze kwestia lusterka, które właśnie już wymieniłem na nowe. Tylko problem jest taki, że ten gwint tam jest wyrobiony. Jak wkładam tu mocowanie na telefon, to już się wtedy lusterko nie trzyma, a to jest niestety kierunkowe i nie mogę tego założyć na tą stronę, więc jeszcze z tym pokombinuję. Łatwo byłoby po przegwintować to, ale niestety nie mam czegoś takiego. Tu też wypadł ten plastik z tego plastiku, ale to też włożyłem, więc jest wszystko ok. Także tak to wyglądało. Teraz jeśli chodzi o ceny. Kupiłem lusterko, które jest lepsze niż fabryczne, bo jak zobaczycie tutaj, pokazuje pełny obraz, a jak zobaczycie tutaj, to jednak brakuje wam tego centymetra. Lusterka niestety sobie były sprzedawane w komplecie. Tak wyglądało nasze stare lusterko. Samego szkiełka nie dało się kupić. Za takie lusterko zapłaciłem 280 batów. Nie chcieli mi sprzedać pojedynczo, ani targować się też nie dało. I kupiłem jeszcze uchwyt do telefonu, taki jak był typowo ten sam, nowy, i zapłaciłem za niego 95 batów, więc w sumie mandat 500, 280 plus 100 liczmy, szybka matematyka. W 900 batach się zmieściliśmy. Zobaczymy te porysowania, jak nam będą liczyć, bo oczywiście powiemy, że mieliśmy mały wypadek. W sumie to nie był taki mały, ale tak powiemy. Zmieniłem wszystko. Udało mi się zamocować ten uchwyt, udało mi się zamocować lusterko. Możecie zobaczyć, jak mi to wyszło. Tu jest telefon, cyk, cyk, lusterko. Naprawdę siedzi. Ale jestem w szoku, bo w sumie to nawet nie mam pojęcia, jak my dostaliśmy w tył. No nie wiem, czy to jest aż tak plastyczne, że tu nic nie pękło. Nie wiem, co przyjęło. Może Magda przyjęła całe uderzenie. Tyle wyszło dzisiaj z naszego nurkowania. Jeśli chodzi o zastrzeżenia, jakie mogę mieć do siebie, to jest ich brak. No jedyne, co mogę sobie zarzucić, to może by było to, że jakbyśmy wyjechali troszkę później, to już by nas nie byłoby czasu, żeby pojechać na tą stację, albo jakbyśmy podjęli decyzję, że nie jedziemy jednak na tą stację, tylko jedziemy prosto, albo była też wcześniej stacja i mogłem na nią skręcić, więc tak naprawdę takie jest życie i po prostu tak wyszło, więc nie ma co gdybać, co by było gdyby, ale dzięki temu jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Przeżyliśmy wypadek w Tajlandii, byliśmy w szpitalach, na komisariacie i chyba w sumie tyle. Także jutro plan jest oddać skuter i zameldować się w nowym hotelu, poleżeć na plaży. Tyle na razie mogę zdradzić. Także przygody same piszą się i scenariusz się tworzy cały czas na bieżąco, więc bądźcie z nami i nie zapomnijcie dać subskrypcji. Właśnie przyjechaliśmy
do miejsca, w którym wypożyczyliśmy skuter. No i podjeżdżając, pani tutaj, która wypożyczała nam, od razu już wiedziała, że coś się stało, więc na pewno ktoś jej tam już doniósł, ponieważ no my nie zgłaszaliśmy żadnej szkody. No i ja jej pokazałam, co jest tam z Mikołajem zepsute. No później ona zapytała, czy my ucierpieliśmy, to jej pokazałam porysowany mój pośladek. No nie wiem, no czekamy, powiedziała, że jedzie się przejść, zobaczyć, ile to będzie kosztować naprawa. Zobaczymy, co to będzie. Naczytałem się dużo w internecie, że będą mogli chcieć nas przekręcić, więc ja tej pani mimo wszystko nie ufam, mimo że była w miarę miła. I coś czuję, że cena może nas zwalić. Niestety, tu wszyscy się znają. Myślę, że wiedzieli już od razu, że był wypadek, więc nic nie ściemnialiśmy, przyjechaliśmy i po prostu prosto z mostu powiedzieliśmy, że mieliśmy mały incydent. Te uszkodzenia nie były jakieś dramatyczne i ja liczę, że 100 euro pomoże. I order for sticker. New sticker, yeah? Yeah, new sticker. Aha. Yeah, that's scratch. Yeah. Yeah, but you no scratch, you no pay no sin. Udało się przeżyć. Jeżeli chodzi o płatność, jaką ponieśliśmy, to była to równowartość 100 euro. Czyli 3500 batów. Powiedziała, że zamówiła tylko nową naklejkę. Na pewno nic nie zamówiła, ale Na to mniejsza z tym pewno. my uszkodziliśmy, jasne. Tak. No, przypuszczam, że mogło to wyjść taniej, ale już się nie kłóciliśmy, Nie, bo nie, już to już i nakręcałem tak jest sobie. dobrze. Ja poczytałem na różnych forach po angielsku i ludzie polecali ogólnie, żeby podjechać do jakiegoś taja i żeby on to naprawił i oddać im już naprawiony skuter, nie informując już, naprawiliśmy tyle, ile więc my mogliśmy. naprawiliśmy tyle, ile mogliśmy. Poza tym to też trzeba tu uważać, bo oni się tu wszyscy znają. To była mała miejscowość, ta Aonang, i to wszystko się działo tu w obrębie jej i oni wszyscy wiedzieli. I oni przyjechaliśmy i ona już wiedziała, że był wypadek, pyta się, co się stało, a po skuterze wcale nie było widać jakichś większych obrażeń. Poza tym na to, co dostaliśmy, on naprawdę praktycznie w ogóle nie ucierpiał, ale następnym razem warto w ubezpieczeniu podróżniczym, znaczy no, takim ubezpieczeniu prywatnym fajnie byłoby sobie wykupić też od takich rzeczy ubezpieczenie. Tak. No ale 100 euro, no to powiedzmy, że nie ma tragedii. To jest dużo, ale z drugiej strony mamy już spokojne głowy i wracamy na nogach do hotelu. Udało się.